Słuchajcie, tyle co żyję, to ja chyba nigdy nie widziałem takiej złej baby. Gdzie twój głupi brat? Nie wiem, proszę pani, gdzieś go zabrali. Co wy sobie wyobrażacie, śmierdziele jedne? Że ja nie mam nic innego do roboty, tylko po szpitalach za wami jeździć? Proszę, nikt na Czy pani ja nic ci nie pozwoliłam robi. się odzywać? To czeka was kara za to, że zastawianie się. Czeka was kąpiel w zimnej wodzie, a spać będziecie w kiblu, bo tam jest wasze miejsce. Ona jest tak okrutnie najgorsza. Damian, stój! Zostaw to! Nie, ale przecież no, ja to robię dla ciebie. Ale ja nie chcę lecieć na żadną Ibizę, rozumiesz? Moja matka nagadała ci głupot. Co? Damian, co ty robisz? Oddaj mi to natychmiast. No powiem wam, że dzisiejszy odcinek zapowiada się naprawdę mocny. Tak samo jak mocna jest temperatura dzisiaj, ponieważ nagrywam to, kiedy jest 34 stopnie w Warszawie. Mam nadzieję, że teraz jak już to oglądacie, to chociaż macie trochę lepiej. No cóż, na tą temperaturę to nawet klimatyzacja nie za bardzo pomaga, więc wolę siedzieć, nie chodzić, bo bym musiał ten odcinek przelecieć z ręcznikiem obok. Więc kochani, dzisiaj gorące i również najgorsze ciumka i loczki. Skoro tak tutaj już siedzę, to chciałbym pozdrowić bardzo serdecznie dwie osoby z pijalni wody. Jest to kolejno Nowakowa oraz Kama. Serdecznie was pozdrawiam. Jeżeli i wy byście chcieli dostać jakieś pozdrowienia w przyszłości, to zapraszam was bardzo serdecznie na Pijalnię Wody, czyli nasz kanał na Instagramie, gdzie moje wiadomości trafiają prosto do waszej skrzynki odbiorczej i możemy się razem dobrze bawić. Wiem też, że będzie bardzo dobra zabawa, jeżeli wbijecie 20 000 łapek w górę, bo właśnie wtedy nagram kolejny odcinek Szpitala, więc serdecznie zachęcam do zostawienia łapki w górę. Tyle słowami wstępu, chodźcie do odcinka. Miejcie duszę w opiece ludzi, którzy obejrzeli te całe intro chociaż raz. Ja nie będę jednym z tych, ono jest zdecydowanie za długie i zbyt... Tam się tyle dzieje, ale ono jest takie nudne jednocześnie. Przeskakując przez ogrodzenie, zaplątał się ręką w drut kolczasty i dodatkowo poranił sobie nogę. Zagrodzenie, no i widzi pan, co się stało. No widzę, poproś mi Ole do zabiegowego. Zarejestruj kolegę. Możesz chodzić? Tak. To chodź ze mną. No przecież ma zawioną rękę, a nie nogę, to może chodzić, ale on ewidentnie ma grzyba w ręce. Ja nie będę wam tego pokazywał, bo po co? Mu wychodzi grzyb z ręki. Pacjent niedawno szaleńczo zakochał się w dziewczynie z osiedla. Jej matka podsunęła córce pomysł, że powinien zabrać ją na Ibizę, a pieniądze na wyjazd zdobyć, okradając stację benzynową. A nie lepiej, nie wiem, zarobić pieniądze? Dobrze, rozłóż ją teraz. Rozłóż ją. Rozłóż. O Boże, to jest takie gadanie lekarzy zawsze, nie? Jak ci na przykład pobierają krew i to na początku naciskasz 5, a potem ci mówią puść teraz puść, a ty masz taki nie puszczę! Nie puszczę! A co ci strzeliło do głowy, żeby przez to ogrodzenie skakać, chłopie, co? Koledzy mnie podpuścili i się Tak? chciałem popisać, no. No to popisałeś się, gdyby ci się to wbiło w brzuch. No, a ty jesteś lekarzem, czy jego starą, żeby tak mu jęczyć nad uchem? Matko Boska, no weź go wylecz po prostu. Jesteś killerem, weź go wyhealuj. Zamknij mordę, Jezu. Dobra, bo może pominijmy tutaj leczenie tej dłoni, przejdźmy od razu do konkretów, bo czeka nas dzisiaj dużo kontentu. Stary, to naprawdę chodzi o tą kasę. No, muszę skądś zdobyć, bo Maja dalej chce polecieć na tą Ibizę. No i próbowałem napaść na stację benzynową, ale jak widzisz, nie wyszło. Co? Zrobiłeś napad? Zwariowałeś? To jest teraz nieważne, stary, musisz mi pomóc. Porąbało cię, przecież za to możesz pójść do więzienia. Policja na pewno cię szuka. Mówię ci, ja nawet nie wiedziałem, jak się za to zabrać. Chłopie, nigdy wcześniej w życiu nikogo nie okradłem. Ale potrzebuję tej kasy, inaczej Majka mnie zostawi. Człowieku, masz natychmiast dać sobie spokój z tą laską. Ona cały czas naciąga cię na jakieś prezenciki. Przypuszczasz na nią całą wypłatę. Teraz wymyśla sobie wycieczkę, a ty robisz dla niej napad. To mnie kompletnie odbiło. Dobra, stary, przestań mi tu ględzić i lepiej mi pomóż, bo naprawdę muszę mieć tą kasę. Przypominam, koleś zrobił napad na stacje benzynowe, ponieważ chce pojechać na pamiętniki z wakacji z Polsatem. Swoją drogą niedługo nowy sezon. I to jest ultra głupie. Tak samo jak głupi jest fakt, że przez ten cały czas rozmowy tych dwóch chłopaków jakiś ziomek sobie na laptopie nawala tam w Lola czy inne gówno, nie? Co to jest w ogóle? Co to jest za obraz? Wydaje mi się, że szpital jest mistrzem drugiego planu. Tam zawsze na tym łóżku zawsze się coś musi odwalać, nie? Dziwnego. Majka to najfajniejsza dziewczyna na świecie i zrobi dla niej totalnie wszystko. Więc skoro życzy sobie wycieczkę na Ibizę, to będzie ją miała i koniec. Zdobędę tę kasę, choćby nie wiem co. Wiem, że kradzież może nie jest do końca w porządku, no ale trudno, nie mam innego wyjścia. A Jacek niech się lepiej zajmie swoimi sprawami.
Nie no, ja muszę wybić Damianowi z głowy tę durną panienkę. Ona cały czas go naciąga na prezenciki, ale z tą Ibizą to już przegięcie. Przecież Damian jest jej potrzebny tylko po to, żeby spełniać jej zachcianki. Ja nie wiem, jak mógł się w niej tak zabujać. Nie no, ja muszę go ratować. Go w tym momencie jest w stanie tylko i wyłącznie uratować męska miłość, silne męskie ramię i kciuk. Pacjentami szpitala jest rodzeństwo z domu dziecka, 9-letnia Aneta i jej brat Tomasz. Dziewczynkę chciał pobić jeden ze starszych wychowanków domu dziecka, a brat stanął w jej obronie. Doktor Anna Nowicka kończy właśnie badać pacjentkę, która uderzyła głową o podłogę, odczuwa nudności i zawroty głowy. No, przyjechało dziecko z domu dziecka i ono jest ewidentnie pobite, no ale słuchajcie, no, chłopak dalej gra na dopy tam z tyłu, o co chodzi? Czemu on tam dalej nawala? Pani pielęgniarka się tobą zajmie. Przywieźliśmy chłopaka z tej bójki. Następna karetka zaraz przywiezie kolejnego. Dobrze, a przyjedzie jakiś opiekun, wychowawca, jak potrzebuje zgody. Jakaś wychowawczyni mówiła, że jak znajdzie chwilę czasu, to tutaj wpadnie, ale wściekała się, że dzieciaki narobiły jej problemu. Pewnie Szulcowa, tak? No, nie przedstawiła się, nie wiem jak się nazywa. Dobra, dzięki. Połóż się. Teraz cię zbadam. Powiedz mi, co się dokładnie stało. Pacjenci trafili do domu dziecka, jak ich rodzicom alkoholikom odebrano prawa rodzicielskie. Mają tylko siebie i bardzo się kochają. Tymczasem w trakcie badania doktor Anna zauważa stare ślady pobicia na ciele chłopca. Dzieci są zastraszone i zupełnie nie mają zaufania do dorosłych. Jak można bić dzieci? A można, jak najbardziej. Pani doktor, są Ktoś cię parametry. pobił? Tak? Akcja serca 80 na minutę, ciśnienie 110/70, saturacja 94. Dobrze, dziękuję. Słuchajcie, powiedzcie, czy ktoś was bije? Dzieci. A pomoże nam pani? No oczywiście, że wam pomogę. Cicho, siedź głupia, słyszysz? Pani doktor, przywieźli jeszcze jednego chłopca z domu dziecka, jest w sali obserwacji. Dobrze, już idę. Jakbym mógł, to bym normalnie Szulcową zabił za to, co nam robi. A zwłaszcza mojej siostrze. Przecież ona jest taka mała, a ta baba bije ją kablem. Każe myć się pod zimną wodą. Mordo, nie marudź, przynajmniej masz wodę. Słuchaj, znam coachów Sigma Males, ci, którzy ukryli właściwą tabletkę, Viagrę, którzy nie zaczynają dnia bez zimnego prysznica. Po co ci ciepło w sercu, ciepło w życiu? Trzecim pacjentem z domu dziecka jest 15-letni Karol Biegański. Pani doktor, parametry. To on próbował pobić 9-latkę i wdał się w bójkę z jej bratem. Nastolatek jest pomocnikiem sadystycznej wychowawczyni i często na jej polecenie znęca się nad młodszymi dziećmi. Gnojki 2, gdzie oni są? Spokojnie, zobaczymy, co się tutaj wydarzyło. No na pewno będziemy zszywać ten łuk brwiowy. Agnieszko? W ogóle strasznie dużo dzieci zostało pobitych. Ja się boję tej typiary, nie? Ona normalnie wysolowała trójkę dzieciaków, nie? Jak ona tu przyjdzie! Oczyść i zaopatrz te rany, okej? Dobrze. Oprócz tego coś ci dolega? Nie. Dobrze, słucham cię teraz. Nie mów nic przez chwilę. Oddychamy głęboko. W porządku, połóż się. Zobaczymy brzuch. Słuchaj, a ty już wcześniej biłeś się z tym małym chłopakiem i jego siostrą? Nie, o co ci chodzi? Oni mają ślady poprzednich pobić na ciele. Stare siniaki, coś o tym wiesz? To nie ja, zostaw mnie babo w spokoju, poskładaj mi. Ale może nie tym tonem, dobrze? Nie jesteśmy na ty. Bo co? Bo powiem twojej wychowawczyni, jak się zachowujesz. Lekarz już straszy go, wychowawczynią mówi teraz tak. Zachowuj się, chłopcu, bo zaraz będzie powtórka. Lekarka się nie p***oli, nie? A lekarka zauważyła traumę dziecka, pomyślała sobie, fajna, biorę. O co chodzi? Na pewno podajmy ketoprofen, 100 mg, setce soli i jeszcze 500 ml płynu wieloelektrolitowego, okej? Oczywiście. Ale co, Szulcowa tu jedzie? Nie przedstawiła się, nie wiem jak ma na nazwisko, ale na pewno jakaś wychowawczyni tutaj przyjedzie. Także grzecznie proszę. O, jak szanie. Czemu ty straszysz go tą wychowawczynią, która go pobiła? Ty jesteś niesamowita, naprawdę. Dlatego lekarz od leczenia powinien leczyć i zamknąć mordę. Cała trójka moich pacjentów jest w stabilnym stanie, ale młodsze dzieci wymagają pilnej diagnostyki. Nowicka, mi się wydaje, że one są na razie w okej stanie, ale po wizycie u ciebie, to one będą się cieszyły, wracając do domu dziecka, nie? Natomiast jeżeli chodzi o starszego chłopaka, to tutaj powinno wystarczyć zszycie łuku brwiowego. Niepokoi mnie natomiast to, że wszyscy są zdenerwowani i agresywni, a rodzeństwo ma stare ślady pobicia. Jak tylko przyjedzie wychowawca, to postaram się wyjaśnić z nim, co dzieje się w domu dziecka. Źle wychowani, co nie, Ania? Ty wychowasz lepiej. Nastolatek wykorzystał moment nieuwagi personelu i wybiegł z sali szukać rodzeństwa.
Chłopak przestraszył się, że do szpitala przyjedzie wychowawczyni. Piszcie komuś słówko, to Szulcowa tak was załatwi, że zobaczycie. A ja właśnie powiem o wszystkim, powiem tej pani, co mnie leczy, ona nam pomoże! Nie radzę. Zostaw ją! Ej, ale co tutaj się dzieje? Co ty tu robisz? Okej, bo ten koleś w białej koszuli to jest czarny charakter, on jest po stronie Szulcowej. A oni zapowiadają to Szulcową naprawdę, smok przyleci zaraz. Do szpitala przyjeżdża dziewczyna pacjenta, który napadł na stację benzynową. Ona przyjechała zapytać, czy już są bilety na Ibizę, ona ma wywalone. 20-latka, stosując się do rad matki, zaczęła się spotykać z chłopakiem, żeby ten finansował wszystkie jej zachcianki. A kiedy nie miał pieniędzy na wycieczkę na Ibizę, namówiła go do kradzieży. Teraz ma jednak wątpliwości, czy dobrze zrobiła, bo zaczyna jej zależeć na chłopaku. Ależ ty jesteś głupiutka gąska. Jak mówi, że cię kocha, to niech to udowodni. Majeczko, od facetów trzeba wymagać. Co to jest za gadanie? Co to za coaching, bab? O co chodzi? Dobra, zacznijmy od tego, że ja lubię kobiety, nawet niektóre kocham. Mówię tak, ponieważ może dzisiaj poleci dużo inwektyw w stronę bab. Bo jak widzicie, mamy dzisiaj same wybitne w odcinku. Damian, misiaczku, co z tobą? No nogi mam trochę poharatane, no i kostka mnie boli, podobno solidnie sobie ustukłem. Proszę pani, może dziewczyna zawieźć mnie do sali? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Nie lubię, jak ona mnie pcha, ona niech mnie pcha. Biedny mój miśku, ale wyjdziesz z tego? Ty lepiej mów, czy załatwiłeś tą kasę. No nie do końca, trochę mi nie poszło, no i na razie nie mam tej kasy. Co? Przecież Majka już się zaczęła pakować. Już się zaczęła pakować. Już walizkę z piwnicy wyciągnęła. Majka, ja ci mówiłam, że on w ogóle cię nie kocha. Właśnie, że kocham i to bardzo. Zdobędę tę kasę. Mam już nawet plan, tylko dajcie mi trochę czasu. Co to jest za chora sytuacja w ogóle? Co ja teraz oglądam? To musisz się bardziej, chłopie, postarać, bo bez kasy to tu nie masz co robić. Prawda, Majka? Ale... Może i ona jeszcze tak źle gra tą, która się nie zgadza z matką, ale jest po prostu pod jej dyktando teraz. Jezu Chryste. To jest za dużo cringe'u na minutę. Przepraszam, muszę zabrać pacjenta na salę. Teraz ona będzie pchała wózek. Pacjent jest ślepo zakochany w swojej dziewczynie i gotowy na wszystko, by spełnić jej życzenie i zabrać ją na zagraniczną wycieczkę. Chłopak upatrzył sobie nastolatka, który leży razem z nim w sali i chce ukraść mu laptop. Aha, zazdrościł mu, że tak nawala na laptopie. Ja od razu zauważyłem tego laptopa, bo trzeba go od razu brać do... Jacek, chodź tu szybko. Słuchaj, weź to i gdzieś schowaj. Albo wiesz co, najlepiej zanieść do samochodu. Kurde, ukradłeś mu go jednak, porąbało cię. Przecież wezwą policję i dojdą, że to ty. A nie dojdą, dobra, wiesz już to i idź, bo póki ktoś się kapnie. I tak się pokapują, to jest monitoring, je łopie. Co to robisz? Oddawaj to! Zapomnij. A rzeczywiście jest monitoring, dosłownie jest kamera nad nimi. Prozłodziej! Kurde, wielkie dzięki, wiesz? Człowieku, dupę ci ratuje. Jak można tak zdurnieć dla jakiejś głupiej laski? O, chłopie, nigdy więcej nie mów tak o Majce. Ja to robię po prostu dla miłości. A jak mam o niej mówić, skoro cię namawia do takich rzeczy? Człowieku, ona cię wykorzystuje, żebyś spełniał jej życzenia, a ty jak piesek robisz to, co ci każe. Dobra, ale zrozum wreszcie, że ja ją naprawdę kocham. Chyba w niej porąbanym świecie. Nie mów tak nigdy więcej o Majce, powiedziałem ci. Najbardziej męska miłość to ta między mężczyznami, rozumiesz? Jacek, czy ty nie rozumiesz, że jak ja tych pieniędzy nie zdobędę, to ona mnie rzuci? No i bardzo dobrze. Może znowu zaczniesz używać mózgu. Wiesz co? Beznadziejny z ciebie kumpel. No, ale to jest w ogóle akurat jedyna dobra rzecz w tym odcinku, ponieważ pokazuje coś bardzo ważnego. Cenną lekcję, którą warto zapamiętać. Ja naprawdę docieram teraz do mądrej puenty, a nie, że ja będę wam teraz walny taki żart, nie? Że to już był punch. Nie, ponieważ już może się wam wydarzyła taka sytuacja, albo się wydarzy, kiedy widzicie, że wasz przyjaciel, przyjaciółka jest w związku, która mu nie służy. I dla was to jest oczywiste i macie ochotę zainterweniować, powiedzieć, pokazać palcem na te wszystkie rzeczy, ale ja mówiąc ze swojego doświadczenia i z moich bliskich, z reguły to się źle kończy dla waszej relacji z tą przyjacielem i przyjaciółką. W sensie mi się wydaje, że rozwiązaniem nie idealnym, ale jednak lepszym to jest danie mu dojścia do tych wniosków w końcu. I dopiero jak do nich dojdzie, to wtedy wyciągnięcie do niego ręki i pomóc mu w wyjściu z tego już tak do końca. Ale ta osoba niestety musi sama do tego dojść. Szkoda relacji, ponieważ ty możesz się stać tym złym,
szczególnie jeżeli ta druga strona jeszcze obróci to przeciwko wam. Tymczasem dziewczynie zaczyna coraz bardziej zależeć na pacjencie. Jej matka widzi to i jest tym przerażona. Uważa, że mężczyźni nadają się jedynie do finansowania zachcianek kobiet. Tylko ty mi nie mów, że ty się w nim zakochujesz. Nie wiem, ale chyba tak. Majeczko, tyle razy ci powtarzałam, że miłość to jest najgorsze, co ci się w życiu może przytrafić. Głupiejesz, rozum ci odbiera i lądujesz przy jakimś nieudaczniku. Ale Damian nie jest nieudacznikiem, jest taki słodki. Ale co ci po tym, że on jest słodki, skoro na zwykłą Ibizę ci nie może zabrać? Na zwykłą Ibizę! Ile kosztują wakacje na Ibizie? Wakacje na Ibizie. Czemu mem? Czemu wyskakuje mi mem? 3,5, 4,5, 4,5, 4,700, 5, 6. Ceny są mniej więcej między 3,5 a 20 tysięcy. Zależy jaki hotel chcesz. Ale mi już chyba tak bardzo na tej Ibizie nie zależy. 20-latka jest pewna, że zakochała się w pacjencie. Jednak matka zasiała w niej wątpliwości i nie wie, czy sama miłość wystarczy, żeby dalej byli razem. Przyjaciel pacjenta, chcąc go ratować, chce przemówić jej do rozsądku. O nie, on robi wszystko to, jak nie powinno. To właśnie jeżeli chcecie nie psuć sobie relacji, to nie róbcie tak jak on. Dawał w więzieniu. To po cholerę go namawiasz, żeby dla ciebie kradł. W ostatniej chwili wyciągnąłem mu z ręki laptopa jakiegoś Czyli dzieciaka. co, on nie załatwił tej kasy w ogóle? No na szczęście nie. Majeczko, mówiłam ci, nic z tego nie będzie. Idziesz mu powiedzieć, że z wami koniec. Ale... Nie ma żadnego ale. Czyli co? Czyli dalej tej kasy nie załatwiłeś, tak? No tak, ale zaraz coś wymyślę. Proszę, dajcie mi jeszcze chwilkę. Ja bym sobie odpuścił, nieważne jak ona by fajna nie była, ta koleżanka. W sensie, to jest teściowa twoja już do końca życia, tak samo jak ta partnerka ma być potencjalnie do końca życia twoja. No po prostu, no nie. Przecież Majka nie będzie czekać. Chłopie, skoro nie potrafisz załatwić podstawowych jej potrzeb i o nią zadbać, to z wami koniec. Żegnam, kolego. Majka, ale ja cię naprawdę bardzo Majka, kocham. idziemy. Serio, aż tak zależy ci na tych pieniądzach? Mamo, poczekaj. Majka, wiem co Maja. robię. Po co ty chcesz za nią biec? Bardzo dobrze się stało. Weź, bo kroplówkę popsujesz. Stary, pogięło cię, właśnie życie mi się wali. To nie jest tak, że twoje życie się wali, ono się zaczyna. Jezu, ja na serio zakochałam się w Damianie. No ale nie wiem, może moja mama ma rację. Może ta miłość to najgorsza opcja w życiu i powinnam o moim misiu zapomnieć. Ale on jest taki słodki. Ja nie mogę jej słuchać, naprawdę, weźcie ją stąd. Nie wiem, co mam robić. Nie no, to jest jakaś masakra. Kocham Majkę i nie mogę bez niej żyć. Dlatego nie pozwolę jej odejść. Jeszcze nie wiem jak, ale odzyskam ją i będziemy razem. Przyszedłem tu zobaczyć tą babę, która bije dzieci, a was dostałem, gratisie i to naprawdę niedobrze. Niedobrze. Ale tak zawsze jest. Zobaczę na TikToku fragment. Wysyłam do Marcela, mówię, znajdź mi ten odcinek, on go znajduje i myślę sobie, dobra, jest dobry moment i dookoła niego zrobię odcinek, ale potem się okazuje, że tu jeszcze jest schowane gówno z stogu siana. 9-latka z domu dziecka jest przestraszona, że do szpitala przyjedzie jej wychowawczyni. Gdzie ona jest? Dziewczynka szuka doktor Annę Nowicką, bo chce powiedzieć jej, że kobieta znęca się nad dziećmi. O nie. No jesteś. Co uciekasz przede mną? Gdzie twój głupi brat? Nie wiem, proszę pani, gdzieś go zabrali. Co wy sobie wyobrażacie, śmierdziele jedne? Że ja nie mam nic innego do roboty, tylko po szpitalach za wami jeździć? Przepraszam. Trzeba było wcześniej o tym myśleć, a nie stawiać ciebie Gańskiemu. Co jest twoja kleci? Ja się wami osobiście zajmę. Nie, proszę, nikt na Czy pani ja nic ci nie pozwoliłam robi. się odzywać? Tłumaczę ci, że mam was dosyć. Rozdzielę was, zobaczysz. Twojego brata wyślę na drugi koniec Polski. A ty zostaniesz sama i nie będzie wtedy miał cię to bronić. Ale zanim to zrobię, to czeka was kara za to, że zastawianie się. Czeka was kąpiel w zimnej wodzie, a spać będziecie w kiblu, bo tam jest wasze miejsce. No, nie sądziłem, że tak mocno poleci TVN, nie? To jest bohaterką. A to jest, moi drodzy, Sean. Pani doktor, tu jest ta dziewczynka. Kochanie, ale co ty tutaj robisz? Miałaś leżeć. Coś się stało? Chciałaś mi coś powiedzieć? Nie, Jestem prawnym opiekunem Leśniewskich. Co z nimi? Dobrze, Doktor Anna nie zdążyła zauważyć, jak wychowawczyni znęcała się nad dziewczynką. Lekarka widzi jednak, że rodzeństwo jest przestraszone i boi się kobiety. Ale w ogóle TVN-owi dobrze wychodzi akurat to jedno. Czyli wsadzanie ludzi w złe role. Chodzi o starszego wychowanka, to ma rozcięty łuk biliowy, który będziemy zszywać. Zrobiliśmy już tomografię komputerową głowy i prześwietlenie klatki piersiowej bez pani zgody, bo nie wiedziałam, kiedy pani przyjedzie, a nie mogliśmy z tym I czekać. bardzo dobrze. Oczywiście, że podpiszę zgodę na leczenie. Widzi pani, ciągle dochodzi do jakichś bujek. A właśnie, co się stało, bo dzieci nie chcą mi nic powiedzieć.
No pobili się i tyle. Żaden problem. Ale proszę pani, Żaden problem, nawet nie trzeba było ich bić. Sami się pobili. właśnie bardzo duży problem, bo oprócz obrażeń z dzisiejszej bójki, to dzieci mają stare ślady pobicia na ciele i to wygląda tak, jakby ktoś się nad nimi znęcał. Kto? Gdzie? Ja? Ja tylko tutaj stoję. Me? Just hanging around. Tłumaczę przecież pani, że oni się ciągle między sobą tłuką, prawda Leśniewska? Tak, proszę pani. A on to jest pierwszy do bujek. Ciągle szuka zaczepek. Pewnie ty zacząłeś z Karolem, prawda? I się pobiliście? Tak było, Leśniewski? Tak. No widzi pani, z tymi dziećmi to skaranie boskie. Staram się je wychować, wpoić jakieś zasady, żeby wyrośli na ludzi. Ale to beznadziejna robota, to banda tumanów. Ale proszę w tej chwili przestać obrażać te dzieci. Jezu Chryste. To znaczy, no, zdecydowana większość to są zawsze tumany i trzeba z nich zrobić many. Bez tu. Tylko nazywam rzeczy po imieniu. Proszę pani, według pani to jest normalne, że między wychowankami dochodzi do przemocy? W ogóle dyrekcja o tym wszystkim wie? A co to panią obchodzi? Będzie mnie pani dyrektorem straszyć? Ale proszę pani, ja panią nie straszę. To wiadomo, że dyrektorem straszyć, bo dyrektor zawsze w tych wszystkich dokumentach ma moc sprawczą na wysokość przynajmniej prezydenta. To wydaje mi się, że nawet on chodzi do dywanika. Do dyrektora? Jezu! Duda chodził do szkoły. I w tej szkole był dyrektor. I ten dyrektor rządzi Dudą. Tylko nie podoba mi się pani podejście do dzieci, obraża je pani. Nie przejmuje się pani w ogóle tym, że one się biją między sobą, a poza tym, no, zastrasza je pani. No teraz to już pani przesadziła. Nie będzie mnie pani uczyć, jak ja mam wykonywać swoją pracę. Chcę się natychmiast widzieć z ordynatorem. Dobrze, ja zaprowadzę panią i chętnie sama z nim porozmawiam. Z takim pytaniem, ja muszę się na pewno zobaczyć z ordynatorem, jest taki problem, że jak właśnie jesteście wkurzeni, mówicie, chcę porozmawiać z szefem, to jest szansa, że właśnie rozmawiacie z szefem. I wtedy ten twój domek z kart się całkowicie rozsypuje. Miałem taką sytuację, że w sklepie widziałem, jak koleś wyżywał się dosłownie na kasjerce i na jakiejś pani obok, która też tam pracowała. Nie chciało przyjąć jego zwrotu, jakichś uwalonych kafelek, nie wiem, jakaś taka sprawa w sklepie budowlanym, no sprawa jak zawsze, ale no rzeczywiście był agresywny, krzyczał, wyzywał i tak dalej. Podchodzę do niego, mówię, chłopie, ogarnij się, nie drzyj ryja. I przede wszystkim nie wyżywaj się na pracownikach, Bogu winnych. Oni nie są winni za jakby regulamin. Jeżeli masz pretensje, to idź do wyższej instancji. I w tym momencie babka, która przyjmowała na klatę jego teksty, mówi, ale ja jestem szefową tego sklepu. Ja mam tak, kolesia to jeszcze bardziej nakręca i jeszcze bardziej się odpala na nich. Mnie w ogóle zignorował, ja mam takie, no to bawcie się dobrze. Cholera jasna. Raz chciałem pomóc. Aneta, po co ty pobiegłaś do tej lekarki? Co chciałaś jej powiedzieć? No Szulcowi, ale nie zdążyłam. I Szulcowa się wściekła. Tomek, ona powiedziała, że nas rozdzieli. Że wyślecie gdzieś daleko i ja zostanę sama. Nie zrozumiałem ani jednego słowa jakby, co? Nie becz, nie pozwolę nikomu nas rozdzielić. Uciekniemy gdzieś. Gdzie ta świruska nas nie znajdzie. Ale gdzie? Nie wiem jeszcze, ale coś wymyślę, słowo. Ale dzieciaki dają radę ogólnie. Jest okej. Doktor Anna Nowicka widzi, że dzieci boją się wychowawczyni i podejrzewa, że to ona je bije. 50-latka natomiast czuje się bezkarna, bo wie, że zastraszone dzieci nie powiedzą nikomu, że to ona się nad nimi znęca. Ta drze ryja tam do wszystkich, co się dzieje. A lektor jak zawsze, no i ona jest tutaj w sprawie śledztwa. Pobywać? Ja mam 25 lat doświadczenia zawodowego i dobrze wiem, jak postępować z takim jak Leśniewscy. Gdzie jest ordynator? Słuchaj, no, można i zmarnować 25 lat swojego życia. To jest możliwe. Co się tutaj dzieje? Ordynatorze, to jest wychowawczyni z domu dziecka, prawny opiekun trójki pacjentów, którzy trafili do nas po bójce. Dorota Szulc, żądam, aby inny lekarz zajął się moimi wychowankami. Ktoś bardziej doświadczony i mniej bezczelny. Trzeba żądać takie rzeczy w szpitalu publicznym. Żądam innego lekarza. Nie mamy innych lekarzy. Żądam... Co? Ale proszę pani, ja tutaj decyduję, jaki lekarz kim się zajmuje. Natomiast doktor Nowicka jest na tyle doświadczonym pediatrą, że się pewnie świetnie zajmie waszymi wychowankami. Może przejdziemy do gabinetu i tam porozmawiamy. Nie będę szła. Chciałam tylko panu powiedzieć, żeby pański personel nie wtykał nosem w nie swoje sprawy. Ordynatorze, a ja chciałam poinformować, że młodsze rodzeństwo ma stare ślady pobicia na ciele i ewidentnie boją się pani Szulc. I bardzo dobrze.
Takich jak oni trzeba trzymać krótko, bo inaczej te bachory weszłyby nam na głowę. Ale na to, że one się tłuką między sobą, to my nie mamy wpływu. To jest patologia. Dzieci pozabierane z Melin. Widzę, że właściwa osoba na właściwym miejscu w zawodzie, no ewidentnie. Ja miałem okazję rozmawiać z nauczycielami kilkoma z ośrodku wychowawczego i to zawsze są tacy ludzie, których nie da się złamać, mam wrażenie. No, że oni po prostu mają wyjebane. I dzięki staremu mocom będzie ci dane, wykonują trudny zawód mimo wszystko, no. Starają się wyciągnąć na prostą, skrzywdzone po prostu dzieciaki, no. Proszę pani, ale to nie jest powód, żeby pani wyrażała się o nich w tak obraźliwy sposób. To ja się z nimi zajmuję, zdrowie tracę, więc będę o nich mówił, jak mi się podoba. A państwu doskonale radzę. Pilnujcie swoich portfeli i komórek. Dobrze, proszę pani, chciałbym porozmawiać z pani... Ja pierdzielę, ta jeszcze zarzuca, że oni są złodziejami. Ja bym trzymał telefony, bo ktoś chce poleć na Ibizę. Przełożonym. Jakiś numer telefonu mogę dostać? No oczywiście, bardzo proszę. Tu jest wizytówka. Dyrektor Czubański. Bardzo dziękuję. Lekarze są oburzeni zachowaniem wychowawczyni i chcą natychmiast poinformować o tym dyrekcję domu dziecka. I odbierze ona, bo ona jest dyrektorem. A halo? Dzień dobry, Piotr Wójtowicz, ordynator ze szpitala na Biskupińskiej. Z dyrektorem Czubańskim rozmawiam? Tak? O co chodzi? Proszę pana, przyjęliśmy trójkę dzieci z waszego ośrodka i lekarz prowadzący stwierdził na ciele dwójki młodszych dzieci stare ślady pobicia. Podejrzewam, że ktoś się nad nimi znęca. Proszę pana, wiem co to za jedni leśniewscy. I jeszcze ten biegański. Z tymi wychowankami są same problemy. Ciągle biją się między sobą. To dom dziecka, a nie sanatorium. Takie są tu realia. Na miejscu jest pani Schulz, proszę wszystkie kwestie z nią załatwiać. Może chwileczkę, ale panie dyrektorze, ta pani w stosunku do dzieci zachowuje się w sposób skandaliczny. Ja chciałbym, żeby pan tutaj przyjechał i sprawę wyjaśnił, ponieważ my chcemy wezwać policję. Niech pan robi co chce. We wszystkich sprawach proszę się kierować do pani Schulz. Mam do niej pełne zaufanie. To nasz najlepszy wychowawca. Do widzenia. Najlepszy wychowawca. To jacy są inni. Wychowawczyni idzie do 15-latka. Jest wściekła na chłopaka i obwinia go o to, że przez niego dzieci trafiły do szpitala, a ona ma problemy. Pacjent panicznie boi się wychowawczyni, dlatego wykonuje każde jej polecenie. I teraz mam same problemy. No ale przepraszam, no ale jej brat się na mnie rzucił. Co? Z takimi małymi gnojkami sobie rady nie potrafiłeś dać? Jesteś skończonym kretynem. Ale już ich nastraszyłem, żeby trzymali gębę na kłódkę i zrobię wszystko, co mi pani każe. Zamknij się, idioto. Teraz będę musiała sama sobie z tym poradzić. Na ciebie w ogóle nie można liczyć. Oj, tu by się przydał Cristiano Ronaldo i by zrobił jej Wcale nie chcę bić tych małolatów, ale muszę robić, co mi ta Szulcowa każe, bo inaczej sam od niej dostanę. A tak to przynajmniej mam trochę luzu od niej. Nienawidzę tej baby, tego domu dziecka, no ale co ja mam zrobić? Połączyć siły jak Power Rangers i ją Agresja nie jest sposobem na agresję. Nie wolno bić ludzi. Wstrętne gnojki. Mam ich dosyć. Użeram się z nimi, zdrowie tracę, próbuję jakoś wychować. I co dostaję w zamian? No ale widocznie jestem za dobra. Już się postaram, że będą chodzili jak w zegarku. Jezu, tacy ludzie istnieją, Całkowicie klapki na oczy, nie widzą w ogóle jakiejkolwiek innej perspektywy, nie przyjmują do siebie krytyki. To po prostu szkodliwi narcyzi, no. Pacjent, który próbował okraść stację benzynową, pozostaje na obserwacji. Tymczasem w szpitalu nadal jest zakochana w nim dziewczyna i jej matka. Kobieta chce zabrać córkę do domu, ale ta wciąż opóźnia wyjście, bo ma wątpliwości, czy dobrze zrobiła, pozwalając matce rozdzielić ją z ukochanym. Kochanie, opanuj się, ja cię proszę, z tobą jest gorzej niż myślałam. Świrze, wracaj do salonu. Daj mi święty spokój. Wracaj do mnie. A co jak się po drogach jakiegoś swojego życia mogę stracić? Kim jesteś, Maja? Słuchaj, ja naprawdę nie potrafię bez ciebie żyć. Bardzo cię kocham i muszę być z tobą, rozumiesz to? Majka, nie marnuj sobie życia. On wysysa z niej duszę. W zamian będę miała boskie życie. A niby jak, skoro nawet pieniędzy na tą durną wycieczkę na Ibizę nie potrafi załatwić. Ja wcale nie chcę tam lecieć. Możemy jechać choćby do Zakopca. No właśnie. Widzę przecież ceny, ile kosztuje wakacje na Ibizie. Taniej wyjdzie niżej do Zakopanego, co ty pierdolisz? Ty mi nic nie mówisz, dopiero co byłem nad morzem. Rybkę chciałem sobie zjeść, to sobie zjadłem za 200. Co się tutaj dzieje? Ale młody człowieku, co ty tutaj robisz? Miałeś być w sali. Wiem, doktorze, już idę. Jestem teraz najszczęśliwszym facetem na ziemi. Dobrze, zmienimy ci opatrunek, wypiszemy, będziesz jeszcze szczęśliwszy. Proszę wracać. Państwo tutaj zostają. A teraz szepty przypomniał, że go boli. Przed chwilą całkowicie zdrowy, ona łapała go za rękę, gdzie dosłownie miał przed chwilą dziurę, ale teraz już jest oła. Pacjent jest bardzo szczęśliwy, że udało mu się odzyskać ukochaną.
Tymczasem matka dziewczyny nie zamierza rezygnować z tego, by na siłę uszczęśliwić swoją córkę. Kobieta kocha ją i chce dla niej jak najlepiej. Dokładnie i dlatego zasługuje na wszystko, co najlepsze. I ja jej mam zamiar to dać, no przynajmniej bardzo się postaram. No to się musisz bardziej postarać, bo ona o niczym innym nie marzy. No ale poważnie, aż tak marzy o tej Ibizie? No poważnie, przecież nikt nie zna lepiej córki niż ja. Czy na te wakacje w ogóle mieliście lecieć z nią? W sensie z mamą? No dobra, ja rozumiem, ale skąd ja miałbym wziąć niby te 4000 złotych? Przecież to jest kupa kasy. No ale człowieku, rozejrzyj się tylko, ile tutaj mają drogiego sprzętu. Wystarczy coś zgarnąć, sprzedać i będziecie mieli nie tylko na Ibizę. No wiem, ale ja nie chcę kraść, a tym bardziej w szpitalu. Tu jest sprzęt potrzebny do leczenia ciężko chorych osób. Zresztą ja się w ogóle nie nadaję do takich akcji, już zresztą raz udowodniłem. No to co, chcesz, żeby Majka co noc płakała w poduszkę? I żeby jej marzenie życia się nie spełniło? Stary, jeżeli weźmiesz respirator, to będziesz mógł respić ludzi. Mali pacjenci czekają na moment, aż w sali nie będzie nikogo z personelu. Rodzeństwo z domu dziecka jest przerażone, że wychowawczyni chce ich rozdzielić i planują ucieczkę ze szpitala. Niespodziewanie sadystyczna kobieta wraca, żeby ich ukarać. Jak wrócimy do ośrodka, to rozdzielę was, zobaczysz. Ale najpierw dostaniecie karę za to, że narobiliście mi kłopotów. Ty pierwsza idziesz ze mną. Ała! Ugryzł mnie! O, bardzo dobrze, mam nadzieję, że masz ściekliznę i ty też będziesz... Nie, jednak nie mam, mam nadzieję, że nie masz ścieklizny, bo to nie jest profit. Aneta, teraz wstawaj, idziemy. Ale ta pani doktor powiedziała, że nam pomoże. Ile razy mam ci jeszcze mówić, że dorosłym nie wolno wierzyć? Przestraszone rodzeństwo nie wierzy, że lekarze obronią ich przed wychowawczynią. Dzieci są przekonane, że po tym jak chłopak ją ugryzł, kobieta jeszcze bardziej się wścieknie i będzie na nich okropnie się mścić. Tak, on by tu zapalił fajkę? Przed wejściem do szpitala? Tu by zapalił fajkę? Przy wyjściu ze szpitala spotykają chłopaka, który się nad nimi znęca. Dali ją lekarze. To faktycznie będziecie mieli przewalone. Przynajmniej nie jestem tchórzem, który dla niej kapuje i bije młodszy. Ja próbuję jakoś przetrwać, czaisz? Albo będę z nią, albo będę miał przewalone jak cała reszta. Czyli dokładnie, jesteś tchórzem. Zamknij w końcu mordę! Karol, ona powiedziała, że nas rozdzieli, a my z Tomkiem musimy być razem. Puść nas, proszę. Ale wtedy to ja będę miał przerąbane. Przecież nie musisz jej o niczym mówić. Karol, ty nie jesteś taki zły jak ona. Proszę, 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 proszę. Dobra, spieprzę z tym bugiem. Dawaj szybko. Chciałbym dać z nimi nogę, ale nie dam rady. Boję się tak, że masakra. Zostanę. W sumie zostały mi tylko 3 lata do 18. No i Karol ma przemianę bohatera, przemianę jakoś tutaj. Damian, co ty znowu kombinujesz? Nic. No ale chyba nie chcesz tego ukraść. Stary, to nie jest twoja sprawa. A przecież Majka powiedziała, że żadnej Ibizy nie chce. Powiedziała tak, bo nie chciała mnie za bardzo cisnąć. A teraz wiem, że nadal tego pragnie. I dlatego chcesz pójść siedzieć. Dobra, stary, weź stąd w końcu wyjdź i się odchrzań, dobra? Jak można być tak nienormalnym? Kazałaś Damianowi kraść sprzęt ze szpitala? O czym ty mówisz? O tym, że on dalej chcecie na tą durną Ibizę zabrać. Jak tak dalej pójdzie, to będziesz go odwiedzała za kratkami. Ale ja nie... Leć i to wszystko odwołaj. Ale ja nic z tego nie rozumiem. Ja niczego nie kazałam mu kraść. To po cholerę on jakąś wielką maszynę z sali właśnie wynosi, co? O proszę, i chłopak w końcu mnie posłuchał i wziął się do jakiejś konkretnej roboty. Majeczko, jeszcze będą z niego ludzie i zabierze cię na tą wycieczkę na Ibizę. Naprawdę, ona ma tak ciężko napalić z tą Ibizą, to jest tak bezsensowne. To ty go do tego namówiłaś? Dobra, nieważne, chodź. No chyba nie chcecie mu teraz przeszkodzić. Damian, stój! Zostaw to! Nie, ale przecież ja to robię dla ciebie. Ale ja nie chcę lecieć na żadną Ibizę, rozumiesz? Moja matka nagadała ci głupot. Co? Damian, co ty robisz? Oddaj mi to natychmiast. Co ty chciałeś ukraść? Sprzęt medyczny, zwariowałeś, człowieku? Nie chciałem. Nie chciałeś? Jaka głupia scena. Jest jaka głupia scena. Wezwiemy policję, to zobaczymy, co się będzie. Słuchajcie, może przekona policję o tym, a wy stąd wyjdźcie. On Proszę, nie chodź ze zdąży mną. niczego ukraść. Chodź. Właśnie, w którym momencie to nie wiem... Miałaby być kradzież, bo on nawet nie opuścił pomieszczenia, gdzie był ten przedmiot, on po prostu trzymał go. To nawet jeszcze nie była próba kradzieży. Gdyby on wyszedł z tego pomieszczenia, to może by była. Żeby ten chłopak cię na tą Ibizę zabrał. Ale zrozum, że ja nie chcę lecieć na tą durną Ibizę. Kocham go takiego, jakim jest. No to daleko, to ty z nim, Majeczko, nie zalecisz. To już nie twój problem. Ale co ty mówisz? A to, że nie będę już więcej słuchała twoich głupich rad. No i jest dokładnie jak mówiłam. Miłość odbiera rozum. Gdyby Majka na chłodno kalkulowała, na pewno nie wybrałaby takiego nieudacznika. Iwona, przed tobą na pewno wspaniałe życie z tym podejściem. Personel szpitala zauważył nieobecność dzieci i zaczął ich szukać. Lekarze nie wiedzą, że rodzeństwo z domu dziecka, nad którym znęca się wychowawczyni, uciekło ze szpitala. Gospodarczych, ale nigdzie ich nie ma. Nie ma tych dzieci nigdzie. Przepraszam,
Państwo może szukają dziewczynki, chłopaka? Tak, chłopak, widziałem. dziewczynka. Przechodzili tędy, na zewnątrz rozmawiali. O, z tym chłopakiem. Z tym chłopakiem? Tak, Na pewno? tak. Stój, Karol. Widziałeś Anetkę i Tomasza? Nie widziałem. Ale jak nie widziałeś? Pacjent mówił, że rozmawiałeś tutaj z nimi. Nie, to jakaś pomyłka. Ale posłuchaj, oni są w bardzo poważnym stanie i nie powinni wychodzić ze szpitala, rozumiesz to? Dadzą sobie radę, a wy dajcie im w końcu święty spokój. Oni nie chcą, żebyście ich znaleźli. Kuma pani... Ale Karol, próbujemy im pomóc. Dociera to do ciebie, oni są w niebezpieczeństwie. Nie obchodzi mnie to. Dobrze, prawilny jest, a nie konfident. Robert, sprawdzimy teren dookoła szpitala. Biegański, to ty wiedziałeś, że oni uciekli? Niechże mnie pani w końcu zostawi. Pozwoliłeś im uciec, nic mi nie powiedziałeś? Oni panią nienawidzą, ja tak samo. Co ty knujesz za moimi plecami z tymi dzieciorami, co? Dlaczego pozwoliłeś im uciec? Bo oni panią nienawidzą, ja tak samo, rozumie pan? Ja pani... mam też na Niech mnie pani zostawi w końcu. Nie skończyłam z tobą jeszcze. Ona idzie za nim. Nie skończyłam za tobą jeszcze i idzie za nim. Trzeba dostać klątwę na ryj, na przykład przez tydzień chodzi za wami taka baba i wam drze ryja, jak wyjdziecie gdziekolwiek. No dobra, znaleźli ich i zanieśli chwilę później, wow. Posłuchajcie, możecie mi zaufać. Co się dzieje? Chcę wam pomóc, naprawdę. To wszystko przez tą Szulcową! Ona znowu będzie mnie bić, ja nie chcę! Ona nas bije, szarpie za włosy, uszy, każe się bić w zimnej wodzie i spać na podłodze w kiblu i powiedziała, że nas rozdzieli, zabierze Tomka ode mnie i już nigdy się nie zobaczymy! Ale to wszystko prawda, ona się nad nami znęca, wszyscy o tym wiedzą. Karol, zamknij się! Dyrektor o tym wie, ale nic z tym nie robi, bo ma spokój. Przestań kłamać! Ja mam tego Powiedziałam ci, dość. zamknij Co się tutaj dzieje? Ochrona, proszę zatrzymać tę kobietę. Proszę pani, ja obejrzałem monitoring, dzieci miały rację. To jest niesamowite, że ten ordynator wychodzi z dupy, od razu rozumie sytuację. Dosłownie instant. I jeszcze ochrona za kadrem, za operatorem po prostu już czeka, żeby ją zgarnąć. To jest niesamowite, jak tu wszystko się dzieje płynnie. Damian Kopacki czeka na przyjazd policji. Chłopak złoży wyjaśnienia w sprawie próby kradzieży sprzętu medycznego. Pomimo, że został złapany na kradzieży, jest szczęśliwy, bo jest z nim jego ukochana. Ważnie porozmawiać z tobą. Ale ty dalej mnie kochasz, co? Miło tej całej afery. Pewnie, że tak. To ekstra, bo ja ciebie jeszcze bardziej. Słuchajcie, nie chcę wam przeszkadzać. Majka, chciałem cię tylko przeprosić. Sorry, źle o tobie myślałem, ale fajna z ciebie dziewczyna. Dobra, nie gniewam się. Stary... Sorki, że traktowałem cię tak z buta. Byłem głupi, a wiem, że chciałeś dla mnie jak najlepiej. Od tego są kumple, nie? Dzięki. Spada. Na razie. Jakbym wiedziała, że moja mama tak namieszała, to w życiu bym jej nie posłuchała. Zwłaszcza, że ona totalnie nie ma racji. Miłość jest super, w życiu się tak bosko nie czułam. Jeszcze tylko niech policja daruje to Damianowi i będę najszczęśliwszą dziewczyną na ziemi. No i dobra, oni się dostaną pewnie za miesiąc. Dobra, co z tą nauczycielką wychowawczynią? Aneta i Tomasz Leśniewscy oraz Karol Biegański opuszczają szpital. Dorota Schulz została zatrzymana przez policję i odpowie za znęcanie się nad swoimi wychowankami. Policja zatrzymała również dyrektora placówki. Już nigdy was nie uderzy w siebie. Dobra, Karol. Spokojnie. Zostawcie Proszę się mnie. uspokoić. Złożę na was skargę za to, jak mnie traktujecie. Na szpital Spokojnie. I z wami Matałachy też się Idziemy. policzę. Zostawcie mnie. Dobrze, i tak. Chodźcie, poczekamy tutaj na rejestracji. Już nikt wam krzywdy nie zrobi, obiecuję. Weźcie ją od ludzi, weźcie ją od ludzi. No dobrze, kochani, to na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli wam się podobał, okej. Ale jeżeli wam się nie podobał, to tym bardziej okej. Zostawcie łapkę w górę, to zobaczycie kolejny odcinek Szpitala. Wydaje mi się, że ten był naprawdę mocny i że go dobrze oglądało, tak zwanie. Ciągle rączki to zbiór paradoksów. Może być najlepszy i najgorszy odcinek jednocześnie. Na razie trzymajcie się, widzimy się już bardzo niedługo, bo przed wami tutaj regularny Naruciak. Cześć!